Fisnom ostatnio został PNG-tuberem. Ma tą swoją postać o nazwie Fi, streamuje przeróżne rzeczy na swoim kanale parę razy tygodniowo. Dzisiaj kończy się FNAF tydzień, w którym ogrywał parę fangame'ów i wszystko możecie do tyłu obejrzeć na zapisach. Ważny jest teraz jednak dodatkowy, piątkowy stream. Został już niestety zdjęty, był to taki tajemniczy, pusty stream, a Phil tłumaczył się, że YouTube się zepsuł i usunął mu wszystkie ustawienia. Kłamał oczywiście, zrobił to umyślnie. Na streamie słychać było parę fajnych ambientów, a potem pojawił się trailer do gry. To tutaj nie jest jeszcze żadnym ostatecznym trailerem, po prostu budzi hype na pojawienie się strony na Steamie. To tak zwany Steam Wishlist trailer. Dostaniemy więcej. Fisnom chce trailera, który będzie przypominać ten z FNAF 1, z FNAF 3, więc wszystko powinno się skupić na animacjach, cinematikach, mało klipów z gry, jeśli w ogóle. Dopiero wtedy poznamy datę premiery gry. Na Steamie przez krótki moment pojawiła się rocznica FNAFa jako data premiery, ale 11. rocznica, w 2025 roku, ale no nie jest to prawdziwa data. Development gry zajmie jeszcze trochę, ale nie aż tak dużo. Wiemy, że kiedy Fisnom skończy wszystko z tą grą, a jest jeszcze trochę do zrobienia, to potem poświęci dodatkowe 2 miesiące na drobne poprawki i bugfixy. Spodziewam się, że dopiero wtedy dostaniemy ostatni trailer i datę premiery. Fajnie byłoby dostać tę grę w tym roku jeszcze, ale musiałby dokończyć grę w 2 miesiące, a potem 2 miesiące bugfixów do grudnia. Byłoby ciężko. Gra jest blisko ukończenia, ale wciąż zajmie parę następnych miesięcy. No i dostaliśmy następny fanverse projekt na Steamie, na dużym markecie. Wspaniale to wygląda. Sprawdźcie link w opisie, zaobserwujcie grę. Żeby też to przypomnieć, Fazbear Fanverse Initiative to jest oficjalny FNAF projekt, oficjalny, zatwierdzony przez Scotta spin-offy, choć robione przez fanów. Nie są to kanoniczne gry, Scott nie ingeruje w tworzenie ich, po prostu zatwierdza to, co autorzy wymyślą. Dlatego też FNAF Plus jest po prostu inną wersją FNAF 1, nie zastępuje jedynki. Fabuła FNAF Plus nie ma na celu wyjaśnić nic z głównej fabuły, nawet będzie się z nią kłócić. Fisnom przedstawia tutaj swoją własną opowieść. Na Steamie jest napisane, dzieje się w alternatywnym świecie i eksploruje podobne wydarzenia i koncepty. Inne spojrzenie na FNAF 1, bardziej horrorowe. Trailer i obrazki na Steamie podają nam parę nowych informacji. To pierwszy raz, kiedy widzimy roboty na kamerach i wyglądają dosyć przerażająco. Foxy jest w ogóle wariatem, nie wiem co mam o nim myśleć. Fisnom wziął sobie do serca to, że Foxy jest zniszczony i nieużywany. Inne roboty przynajmniej próbują udawać, że za nie wyglądają dobrze. Foxy od dłuższego czasu w ogóle nie występuje i jest zniszczony. Kiedyś wyglądał normalnie, jak wynika z makiety przy zatoczce. Teraz już nie. Wiecie, co mi się tutaj najbardziej podoba? Remake'i starych renderów Scotta. Fisnom wziął faktyczne, nostalgiczne ilustracje i zrobił je od nowa z jego designami. Wyglądają świetnie. Prosty fanserwis, ale bardzo fajnie jest coś takiego zobaczyć. Widzimy też nową mechanikę. Była już pokazana wcześniej. Pierwszy teaser z Boniem i kamerami pokazał taką awarię kamery, ale było to pokazane jako cinematika, nie jako mechanika. Teraz widać, kamery mogą zostać uszkodzone i je stracimy. Na jak długo? Na moment? Na całą noc? Czy wiązałyby się z tym jakieś konsekwencje? Miałem kiedyś taki pomysł na fangame. Bronisz się przed animatronikami, ale musisz też po drodze uważać, żeby nie zniszczyły sprzętu w restauracji. Możesz przeżyć, ale wtedy i tak zostaniesz zwolniony z powodu zniszczeń. To brzmiało dosyć humorystycznie w mojej głowie, więc nie spodziewałem się, że akurat FNAF Plus będzie coś takiego odtwarzał. Ale to wciąż jest bardzo śmieszny pomysł. Jeden z obrazków przedstawia nam wtorek plus, czyli specjalny tryb gry. Fisnom mówił, że w grze planuje taki dodatkowe wyzwanie dla fanów. Obrazek nie wyjaśnia jednak, co się w takich specjalnych nocach zmieni. Wygląda jak każde inne zdjęcie z gameplayu. Ale to właśnie taki drobny teaser nowego trybu. W ogóle dopiero teraz się zorientowałem, choć było to pokazane 2 miesiące temu. Wygląda na to, że kamery nie będą zużywały prądu we FNAF Plus. Widzicie, drzwi normalnie podnoszą zużycie energii, a kamery nie podnoszą. Zobaczyłem obrazek, gdzie kamera jest włączona, ale jest tylko jeden punkt zużycia prądu i dopiero wtedy zaiskrzyło. Pomysł mi się podoba, bo to następna rzecz, która zachęca nas do używania kamer. We FNAF 1 musisz oszczędzać energii i gra każe cię za to, że z kamer korzystasz. We FNAF 2, we FNAF 3 było już inaczej. Każdy FNAF miał to inaczej zbalansowane.
FNAF Plus będzie najwyraźniej zachęcał nas do korzystania z kamer i bardzo mi się ten pomysł podoba. Co sądzicie o designach robotów we FNAF Plus? Dla mnie są świetne, choć to jedno pytanie wrzuca nas w pole minowe. Te designy od początku tworzą masę kłótni w fandomie, niektórym bardzo się podobają, niektórzy nie znoszą tych designów, opinie są bardzo mieszane. Wiele osób interpretuje to jako walkę starych i nowych fanów FNAF Plus i fanów Security Breach, ale nie będę tutaj nakładał żadnych nalepek, bo to jest taki ad hominem, czyli atakujesz osobę, a nie jego zdanie. Faktyczne zdanie jest często takie, że designy z FNAF Plus są strasznie na siłę, bez takiego niepokojącego uczucia, jak inne roboty w innych grach mają. Za dnia realistyczne, przyjazne roboty w pizzerii dla dzieci, w nocy zaś w poprawnych okolicznościach potwory. Kane bardzo często mówił, że chce coś takiego osiągnąć w Popghoście, ale we FNAF Plus nie widzę w tym za dużego problemu, postacie na scenie wyglądają dosyć przyjaźnie, a samo tło historii sugeruje, że restauracja ma swoje lata świetności daleko za sobą. Kiedyś te roboty były przyjaźniejsze, były dobrze utrzymywane, były naprawione, teraz już niezbyt. Z teaserów wynika, że pracownicy boją się do robotów podchodzić. Chica dostała oko Cupcake'a, Foxy nie jest ruszana od dłuższego czasu, ma uszkodzony strój i wyblakłe oczy. Można by powiedzieć, że to jest fuzja klasyków i Withreadów, są słabej jakości, ale wciąż występują na scenie normalnie. To wszystko jest dosyć realistyczne. Prawdziwe roboty mogą być zwyczajnie przerażające, jeżeli są zniszczone lub nawet po prostu brudne, zaniedbane. Dla mnie to i tak ma mało znaczenia, bo nie zależy mi na realizmie w tej grze. Chcę, żeby FNAF Plus pokazał nam coś nowego. Nowe odczucie, nowe doświadczenie. Nie chcę, żeby Fisnom odtwarzał FNAF 1. Wszystko, tylko nie to. Nie chcę dostawać klasyków w ubraniach, bo takie coś byłoby tanie. Plus Freddy jest dosyć podobny do zwykłego Freddy'ego, ale wciąż jest inny. Przypomina bardziej grubego wujka. Śmiesznie jest patrzeć na niego w ten sposób. Bo nie licząc fangame'ów mamy około 15 różnych wersji Freddy'ego Fazbeara. Rekolory można odjąć, takie jak Golden, Shadow, Phantom. Na siłę można policzyć Nedbera, jeżeli mówimy o designach misia. I każdy z nich ma własną twarz. Inne pyski, oczodoły, design szczęk. Jeśli weźmiemy klasyka, Fantima, Glamrocka, to oni trzej są do siebie bardzo podobni z twarzy, ale każdy wprowadza coś unikalnego do designu. Są wciąż 3 różne twarze. Takie rockstary same w sobie nie są jakimiś wybitnymi designami. Czuję się, jakby to było takie drugie podejście na to lekko podobna logika między nimi jest, ale twarz Rockstar Freddy'ego jest wciąż wyjątkowa. Nie jest to przekolorowany klasyczny Freddy. Moje animatroniki są bardzo podobne do klasyków, ale też mają swoje własne twarze. To i Freddy ma świetny design. Koszmary są czymś zupełnie innym. Można narzekać co najwyżej na Fredbeara z UCN, który ma dosyć nieoryginalny design. I w tym wszystkim Plus animatroniki są czymś nowym, fajnym, wyjątkowym. Jeżeli usłyszę, że są strasznie na siłę, to się z tym zgodzę. Fisnom się raczej z tym zgodzi, bo sam przyznał, że właśnie czegoś takiego chciał od tej gry. FNAF Plus inwestuje znacznie bardziej w straszność. Freddy Fazbear's Pizza w tej historii ledwo trzyma się na nogach, powinno już było umrzeć. Bardzo to widać. I to dobrze, bo to nowe, ciekawe spojrzenie na historię FNAF. Nie ma wielu fangame'ów w tym typie, to wciąż całkowicie niezbadane tereny. Dlatego bardzo mi się ten projekt podoba. Nie ma nic złego w pójściu w skrajność w taki sposób. Świat jest bardziej stylizowany, mniej realistyczny, dzięki temu mamy znacznie więcej historii do opowiedzenia. Możemy spojrzeć na Freddy z nieznanego wcześniej punktu widzenia. Bardzo mi się ten koncept podoba. Argument, Chica jest brzydka, bo nie jest brzydki. Są. Rzeczywiście, zgadzam się. Bardzo fajnie wyglądają. Tak więc, Five Nights at Freddy's Plus zbliża się wielkimi krokami. Bardzo dużo gry jest już ukończona, ale pewnie poczekamy jeszcze sobie z wyjściem aż do następnego roku. Spodziewam się premiery we wczesnym 2023, ale to tylko moje słowa. Na ten moment pewnie sam Fisnom tego jeszcze nie wie. Jak mówiłem, skończę grę, a potem poświęci jeszcze 2 miesiące na bugfixy, żeby gra wyszła w najlepszym możliwym stanie, żeby patche po premierze nie były za bardzo potrzebne. Ale już dostaliśmy dużo fajnego kontentu. Śledźcie FNAF Plusa na Twitterze, na Steamie, wspierajcie fanwersowych twórców. Na ten moment to tyle. Nie spodziewam się wiele więcej teaserów do FNAF Plusa. Dostaniemy trailer za tą premierę w przyszłości. Pojawi się pewnie też parę takich promocyjnych teaserów przed premierą, żeby podnieść hype na grę. A skoro już mówimy o FNAF Plus, to zapraszam do zainteresowania się innym fanwersowym projektem, który niedawno wyszedł. Chodzi mi tutaj o Popghost Arcade. Wersja premium trafiła na Steam. Niedawno ogrywałem premium rozdział tej historii, Maszynistę. Bardzo polecam tego małego RPGa. Mało teorii robiłem ostatnimi czasy, będę musiał to nadrobić, ale zapraszam was do filmu 4 gry i 1 historia, w którym razem z Fagonem robimy taką lekką burzę mózgów na temat tej wskazówki od Scotta sprzed kilku lat.